Witajcie serdecznie po dość dłuższej przerwie. Z tej strony Kamil. Niestety w ostatnim czasie zmarła mi mama. Miałem troszeczkę przestoju. Odpuściłem sobie hobby, jakim jest YouTube. No ale już wracam. Nagrywam dla Was kolejny filmik, w którym dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak u siebie w domu stworzę duże, ładne akwarium za parę groszy. Trzeba troszeczkę zawsze remontować i u siebie, więc bierzemy się do dzieła. Korytarz u mnie w domu wygląda sobie tak. Zrobiłem sobie na górze dwie półki i oburzyłem kamieniem. A tutaj wymarzyłem sobie właśnie owe akwarium. Odmierzyłem sobie na ścianie 150 na 60 w górę. Przykładając łatę, zamontowałem sobie uchwyty, które kupiłem w sklepie budowlanym. Te uchwyty są 9 cm, grube, porządne. Tutaj jeszcze kamieniem dołożę do końca ten cały pasek. I zostawiłem sobie takie szczelinki po 5-6 mm, w których wrzucę ewentualnie później silikon. O, tak jak tutaj widzicie. Wrzucę sobie silikon od akwarium. I teraz muszę zamówić szyby. Poczytałem w internecie, że wszystkie szyby mogą być flotowe, a przednia musi być OptiWhite, więc idę poszukać w internecie szybek, żeby je zamówić. Lecę sobie po szyby. Najbliżej i w miarę najtaniej mam firmę, hurtownię w Warszawie. Tak więc już mam szybki wycięte, tylko je odebrać. Jak je przywiozę, będziemy sobie kleić. Przywiozłem swoje szybki. Nie będę reklamował, w której firmie je kupiłem, więc pokażę Wam fakturkę tutaj lekko przygiętą. Za swoje szyby zapłaciłem 360 zł, z czego najdroższa jest ta super biała OptiWhite. Ona sobie wygląda tak. No czym się różni? No widać, że ona jest taka bielutka, ale powiem Wam szczerze, że w porównaniu do tej flotowej, jak na akwarium, szczerze to wziąłbym wszystkie flotowe. Jakoś mnie nie przekonuje ta super biel. No owszem, widzicie, jest zielona, jest bielutka, ale myślę, że zielone też byłyby fajne. Nieważne, ta szyba jest najdroższa, bo na 200 zł kosztuje chyba za metr, a ja jej kupiłem 0,75. Dobra. I szlifowanie. Szlifowanie to jest 62 zł 98 groszy. Chciałem, żeby mi wyszlifowano jedną stronę, ale też przyznam Wam szczerze, że niepotrzebnie to zamówiłem, bo wyszlifowałbym sobie w ten sposób sam. Troszkę może gorzej, ale wyszlifowałbym to sam. Bądź co bądź 360 zł i ja zapłaciłem, ale teraz jakbym miał robić to jeszcze raz, to bez szlifowania, czyli bez 62 zł, czyli byłoby 300 i zamiast OptiWhite bym flotową zmieściłbym się pewnie w 200 zł. Nieważne. Teraz tak, moje szybki, tak jak mówiłem, górną część prosiłem ich, żeby mi wyszlifowali, dlatego że będzie to góra akwarium po sklejeniu. A wszystkie te boki i tak będą klejone, więc nie chciałem, żeby szlifowano mi to. Ale i tak je przeszlifuję. Przeszlifuję je dlatego, że jak będę je wieszał czy coś, nie chciałbym się skaleczyć, albo później przy jakiejś obsłudze. Nie zbawi mnie, jak to się mówi, 2 minuty, żeby to przelecieć. Ja akurat do tego celu użyję sobie takiej specjalistycznej tarczy. Znaczy specjalistycznej, no trudno powiedzieć. Na pewno tej tarczy nie kupicie w Polsce. Ja ją kupiłem w Leylandzie, jak byłem w Londynie. Nie widziałem, żeby ktoś w Polsce sprzedawał, chyba że jak wiecie w ogóle, że można kupić w Polsce taką tarczę. Ja wam pokażę, bo ja mam dwie. Ona sobie wygląda tak. To dajcie mi w komentarzach sygnał, bo nie ukrywam, jeszcze z 5 sztuk bym kupił. Te tarcze są naprawdę super.
ale jednocześnie się no, dość szybko zużywają. Po szlifowaniu tą tarczą, widzicie, tu jest szlif od nich, oryginalny, a tu jest mój szlif już, bo już sobie kawałek przejechałem. Szału nie ma, ale jest i nie kaleczy. Wy jak nie macie takiej tarczy, oczywiście możecie zrobić to papierkiem ściernym, założyć sobie na albo taką tarczę, ściernicę, albo krążek papierowy. Można sobie jak najbardziej to przeszlifować. Chodzi o to, żeby to tylko nie kaleczyło nas. Dobra, ja się biorę za szlifowanie i będziemy kleić akwarium. Ok, ja już sobie wyszlifowałem wszystkie moje ranty. A raczej może bym powiedział bardziej fachowo stępiłem, bo to do szlifów się nie zalicza. Ale nie będą kaleczyć i to najbardziej mi chodziło o to. Tak, dużo mówiłem o wymiarze mojego całego akwarium, czyli 150 na 60 wysokości, ale w ogóle nic wam nie mówiłem, jak ja to obliczyłem. Mianowicie tak, kupiłem dwie tafle szkła 150 na 60. To będzie tylna część i przednia część te OptiWhite, co mamy tam. Środek zamówiłem takie cienkie listwy szerokości 100, czyli 10 cm, które po prostu przykleję na szybę tylną. Na szybę tylną boki wstawię, a na wierzch nakleję w całości tą OptiWhite. Czyli tak, dolną listwę również mamy 150, ale boczne listwy, wiadomo jak ona będzie naklejona tutaj, to boczne listwy musiałem już kupić o grubość tej szyby cieńsze, krótsze znaczy się, czyli 159,2, bo szybę mam 8. Dobra, teraz tak, takim oto zmywaczem muszę wytrzeć wszystkie, wytrzeć wszystkie ranty, gdzie będę kleił. Sobie pozwolę kompresorem podmuchać i zabieram się za odtłuszczanie wszystkich rantów, bo tak jak mówiłem, do tej szyby sobie przykleję wszystkie boki, wypozycjonuję, a na wierzch nakleję OptiWhite. Teraz trochę kwestia kleju. Miałem kupić sołdala do akwarium, ale rozmawiałem z panią w firmie, której kupowałem szkło. Powiedziała mi, że niezastąpionym jest jednak Den Braven szkło akwarium, AQ. Fajna reklama, ale nie wiem, wszyscy widzę, że na sołdala kleją. Ja jednak skleję na ten Den Braven. Jak to się mówi, pani mnie przekonała do niego. Tak więc pierwszą rzecz, jaką zrobię, to tu po zdjęciu tego kołnierzyka, nie wiem czy to będzie dobrze widać, zaraz coś wymyślimy z ostrością. Jest, jak widzicie, kołnierzyk ma miejsca, w którym można sobie uciąć na grubość spoiny ten plastik. Ja to odetnę na pierwszym łączeniu. Już to odcięłem, wygląda to tak, a następnie z tej strony wytnę sobie taki trójkącik. Ok, wygląda sobie to tak. O właśnie, w ten sposób. Co mi to da? No da mi to, że jak będę kleił tą płaską powierzchnią, dojadę sobie do szyby, to dół będzie przywierał mocno do szkła, a na górze powstanie mi taki trójkącik. Coś na zasadzie kleju do klejenia szyb w samochodzie. A więc biorę się za aplikowanie tego silikonu, tego kleju już na moją szybę. Spoinka sobie wygląda tak, nie wiem czy ją dobrze widać. Jest taki stożek. Przykleiłem już sobie spód mojego akwarium. Do niego dokleiłem do boku te boczne szybki. Teraz biorę silikon na górę i nakleję sobie tego OptiWhite'a.
Ok, górną szybę sobie już przykleiłem. Mój zbiorniczek wygląda sobie tak. Nie ukrywam, no trochę mi się ten silikon tam gdzieniegdzie rozmaział, ale zależało mi grubo go dać, ponieważ jak on sobie wyschnie, wezmę nożyk do tapet i sobie tam oskrobię, gdzie jest za dużo, a gdzie nie. Ważne, żeby było go grubo, porządnie i solidnie. Dobra, teraz ta zła i dobra wiadomość. Dobra jest taka, że zbiorniczek jest zrobiony. Zła niestety taka, że on musi poleżeć 72 godziny. Dokładnie tak. 3 dni musi poleżeć bez naszej interwencji. Wtedy w pełni silikon wyschnie, będzie można go podnieść. Tak więc widzimy się za 3 dni. W czasie, kiedy mi akwarium schnie, ja sobie dokończę obrabianie tej mojej ścianki wraz z tymi uchwytami, żeby tak naprawdę wystawały tylko same te uchwyty, na które będzie stało akwarium. Wygląda sobie na chwilę obecną to tak. Na swoje akwarium nakupiłem takie tło. Zakupiłem, które przykleiłem taśmą klejącą z tyłu. Nie chciałem tła, żeby było na stałe, może kiedyś się zmienię. Na swoje uchwyty dałem bardzo dużo silikonu. No i teraz będę je stawiał. Ok, powiesiłem swoje akwarium. Troszeczkę mi silikon wycieka, jak wyschnie to go obetnę. Zamontowałem już grzałeczkę i filtr. Biorę się za nalewanie wody do połowy. Zakupiłem żwirek drobny i tam mam gruby. Wlałem przygotowanej wody do miski. Muszę go opłukać w razie jakby miał jakieś tam drobne ślimaki i zaraz będzie lądował w akwarium. No dobra, tak sparzony żwirek przepłuczę jeszcze raz zimną wodą i będę garściami sypał do akwarium. Zakupiłem przez internet kilka sztucznych roślinek, które już włożyłem na dno. Dałem za nie parę groszy. W przyszłości, jak będą prawdziwe, to będziemy je wymieniać. Na razie niech będą takie. Już też przepłukałem gruby żwir. I zaczynam go wsypywać. A ziemię uzupełnimy grubym.